Rozmyty krąg. Piękny dzień. Prawda? Proszę pana. Słucham? Mówiłam tylko, że jest piękny dzień. Faktycznie. Jest przyjazny? Co? Twój pies. Dump? Tak się nazywa? To długa historia. Zapewne związana z alkoholem. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Mogę zrobić mu zdjęcie? Mojemu psu? To Dump i jego właściciel. Jego właściciel Mark Faxon. Bardzo szacowne nazwisko. Ty zasługujesz na dostojniejszy tytuł. Sir Dump? Lord? Jego królewska dumptowatość? Nie, coś prawdziwego. Nie znoszę, kiedy ludzie nazywają zwierzęta, jakby nadawali imiona dzieciom. Nie lubisz dzieci? Uwielbiam, ale widzę między nimi różnicę. To dlatego przychodzisz do parku? Co? Bo kochasz dzieci? Raczej nie. Nie nosisz obrączki, więc zakładam, że nie jesteś żonaty. Dzięki Bogu. Czyli prawdopodobnie nie masz dzieci. Nie, o żadnym nie wiem. Dlatego się zastanawiam. Nad czym? Dlaczego samotny mężczyzna przychodzi w środku dnia do parku, gdzie głównie są dzieci? I drzewa. Drzewa? Dla niego. Pies potrzebuje drzew. Są też inne miejsca z drzewami. Może? Więc? Co? Dlaczego ten park? Nie myślę nad tym tyle, co ty. Ktoś musi to robić. Było miło. Poznajesz go? Co? Nazywa się Holden. Widziałeś go kiedyś? Dlaczego miałbym go widzieć? Bo kochasz dzieci. Jak wszyscy. Niektórzy bardziej, w inny sposób. Pójdę już. Dlaczego nie odpowiesz na pytanie? Nawet go nie rozumiem. Idź, ale nagrałam cię. No i co? Musisz to wiedzieć. Detektyw Samuels? Brad. O co chodzi, pani Temple? Mam kolejnego. Kogo? Kolejnego potencjalnego. Niech pani posłucha. Miałam mieć oczy otwarte. Być czujna. Miałam zgłaszać panu wszystko, co nietypowe. To było nietypowe i powinien pan to sprawdzić. Nie mogę sprawdzać każdego przypadkowego człowieka, którego mi pani zgłasza, tylko dlatego, że wydaje się podejrzany. Nie sprawdził pan żadnego, bo są niewinni. Skąd pan wie? Dziwny człowiek kręcący się po parku? Może oni myślą, że to pani jest dziwną osobą kręcącą się po parku. Nie pozwolę panu o nim zapomnieć. Proszę mi uwierzyć, że więcej nie możemy zrobić.
To nie wystarczy. $500 kopii, razem $108. Dopisz do rachunku. Co? Trochę już się uzbierało. Co? Na tym rachunku. Myślisz, że cię oszukam? Nie. Że nie zapłacę? Od kiedy tu przychodzę? Co? Od 2 lat, Ned. Przychodziłam, zanim zacząłeś tu pracować. I czy kiedykolwiek nie zapłaciłam? Nie. Nigdy? Na pewno w końcu pani zapłaciła. W końcu? Ile wynosi rachunek? Nie ma sprawy. Ile wynosi rachunek? 987 łącznie z dziś. Aż tyle? Tak. Mogę zapłacić dziś tylko za te ulotki? $108? Możemy tak zrobić? Oczywiście. Zapomniała pani ulotek. Dzięki. Proszę policzyć, czy wszystkie są. Gdzie on jest? Gdzie nasz chłopiec?
O nie. Cholera. Jak się dziś czujesz? Zażenowana? Zawstydzona? Przegrana? I jak zdrajca. Dlaczego tak się czujesz? Witaj, Jill. Heather? Dlaczego jak zdrajca? Ponieważ... Czasami, gdy dzwoni telefon, liczę na to, że to policja. Wszyscy na to liczymy. Nie rozumiesz. Czasami chciałabym, żeby zadzwonili i powiedzieli, że znaleźli ciało Katie. Że jej męka się skończyła i nasza również. Żebyśmy mogli po prostu iść dalej. Już dobrze. Rozumiemy. Ja nie rozumiem. Przepraszam. Mówię poważnie. Czy czasem pragnę zakończenia? Rozwiązania? Oczywiście. Ale wypowiedzenie tego na głos daje temu uczuciu zbyt wielką władzę. Katie nie ma od 5 miesięcy, mojego Holdena od 2 lat, a ja wciąż trzymam się nadziei. Chcę, żebyś też ją miała. A jeśli nie możesz, będę ją mieć za ciebie. Bo po to jest ta grupa. Po to tu jesteśmy. Albo możesz zrezygnować z Katie dla jakiegoś pieprzonego zamknięcia. Jill? Wiem, że ciężko było to usłyszeć. Nie, to było niedopuszczalne. Niedopuszczalne? Owszem. Czemu? Przecież zaoferowałam wsparcie. Po prostu było. Powtarzasz, że w tej grupie można mówić, co się czuje, więc powiedziałam. I wszyscy to zrozumieliśmy. Ale problem polega na tym, że nie pozwalasz innym czuć inaczej, co oznacza, że nie czują się bezpiecznie. Nie mogę tego tolerować. Grupa wsparcia mnie wyrzuca? Nie wyrzucamy cię, po prostu wszystkim przyda się przerwa. Ja nie potrzebuję przerwy, ale my tak. Jill? W porządku, rozumiem. Lepiej, żebyś przez jakiś czas pospotykała się z terapeutą indywidualnie.
Bezpieczne miejsce, otwartość. A gdy wam się nie podoba, co mówię, chcecie mnie oddać komuś innemu. Dzięki, ale nie. Cholera, kobieto. Kręcicie to? Co? Już drugi raz widzę, jak nagrywasz tu ludzi. No i? Kręcicie podglądanie kobiet suszących bieliznę? Nie. Pokaż mi to. Co? To, co nagrałeś. Jak to włączyć? Daj spokój. Policja? Zboczeniec nagrywa porno w pralni samoobsługowej. W porządku. Musisz przestać. Dlaczego? Bo to dziwne. Wcale nie. Potajemnie nagrywasz osobiste chwile ludzi. Kto tak robi? Prawie nikt. Czyli mówisz, że nie jesteś dziwny, przyznając, że jesteś. Tak dziwny jak osoba, która ubiera się codziennie tak samo. To naruszenie prywatności. To miejsce publiczne. To prywatny biznes. Właściciel mnie widział, nie ma z tym problemu. Może klienci mają. Zapytajmy ich. Hej, Romeo, przeszkadza ci, że nagrałem ciebie i twoją dziewczynę? Chyba się nie przejmują. Dobra, nie chcę cię denerwować. To znaczy, że przepraszam. Przepraszasz? Tak, ale wciąż nagrywasz. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego to robię, kliknij. Nie jestem idiotką.
Podejdź tutaj. Nie, ty podejdź. Nie mogę. Dlaczego? Bo zjedzą mnie krokoszczęki. Krokoszczęki? Mamo, i co powiesz? Na co? Na moje buty. Masz je na złych stopach. Ale nie mam innych stóp. Patrz na mnie, tato. Patrzę. Patrz. Patrzę. Tato, tak? Patrz na mnie. Patrzę. Patrzysz? Tak, mały. Zastanawiałem się, czy może jest piątek. Zaproś mnie wreszcie na randkę. Myślałem, że właśnie to robię. Brzmi jak alternator. Niedawno go wymieniliśmy. Jesteś pewien? Tak było napisane na pudełku. Może to ten drugi. Drugi? Tam jest tylko jeden. No to musimy zrobić to jeszcze raz. Kochać i pielęgnować. Od dziś na zawsze. Póki śmierć nas nie rozłączy. Życie chłopca. Takie, którego on nigdy nie będzie miał. Chyba że mu pomożesz. Sukinsyn. Mnie szukasz? Jak mogłeś? Co ty robisz? Nie masz prawa. Wiem, powiesz, że technicznie masz prawo, ale on jest tylko małym chłopcem. Nie jest. Co? Teraz to mały chłopiec, o którym wie o 50 000 osób więcej. Nie wspominając, że jeśli Holden gdzieś tam jest i ma dostęp do ekranu, ma szansę dowiedzieć się, że nie został zapomniany, że jego matka wciąż go szuka każdego dnia. Ale chyba masz rację. 50 000 więcej osób, które będą go wypatrywać. Tego byśmy nie chcieli, prawda? Co do cholery? Jakie to uczucie? Co? Jakie to uczucie? Jakie? Kiedy ktoś wtargnie do twojego świata. Tak zrobiłem? Nieproszony, naprawdę? Myślałem, że te wszystkie ulotki, które rozwiesiłaś po mieście, były zaproszeniem. Wiesz, o co mi chodzi. Nieproszony czy nie, płacisz za szkody. A kto płaci za szkody, które ty robisz? Ja robię? Wiesz co? Zapomnij.
Naprawię okno, ale wyślę ci rachunek. A ja wyślę do ciebie detektywa Bradley'a Samuelsa, żebyś przestał się wtrącać. Wzywasz policję, kiedy ktoś włamuje ci się do domu. Ale jeśli robi to strażak, bo twój dom płonie, najlepiej po prostu mu podziękuj. Myślisz, że mój dom... Myślisz, że płonie? No weź. Myślisz, że mój dom płonie? Przestań. Naprawdę dzwonię po detektywa. Widziałam to. Bardzo imponujące. Widziałem, jak z nim flirtujesz. Nie flirtowałam. Może pójdziesz dalej flirtować. Ile może zmienić jeden dzień? Czy myślę, że twój dom płonie? Myślę, że każdy dom płonie, a nikt nie zwraca na to uwagi. Poza tobą. Bogu niech będą dzięki. Pewnie. Poza mną. Przepraszam. Wczoraj był tu mężczyzna. Wczoraj było tu mnóstwo mężczyzn. Ten zawsze coś nagrywa telefonem. To nie moja sprawa, co ty i twój zboczony chłopak robicie. On nie jest... Przykro mi z waszego powodu. Słucham? Że się rozstaliście. Czyżby? Wypchaj się, suko. Wezmę go. Co? Czego nie wie, to go nie zrani. I siedź cicho. Spokojnie, milczę jak grób. Co? Co? Proszę, reszta. Dziękuję. Heather, przepraszam. My tylko...
Henry uważa... Katie zawsze chciała mieć psa, ale ja nie mogłam. Ale może gdybyśmy wzięli psa, to by jej... Wrócimy później. Spotkajmy się o 3:15. Weź pieniądze na moje okno. JB, fajne buty. Missy, jaka pełna życia. Franklin, przybij piątkę. Jaylin, opuść spódnicę. Nie zapłacili za to. Co robisz? Niektórzy nazwą to pracą, ja przygodą. Myślałam, że idziemy po okno. Jak już przysłużę się społeczeństwu. Musisz to założyć, jeśli idziesz ze mną. Czemu miałabym iść? Masz pieniądze? Nie, ale obiecuję, że zapłacę. Zapłacisz. Lee, smarki mają zostać w nosie. Dobrze sobie radzisz. Widać, że to lubisz. To? Nienawidzę tego. Dlaczego? Bo z tego miejsca widzę czystą desperację i ułomność ludzkiej natury. Co? Biały minivan. Avery Holcombi, matka sama, żona Chada, którzy nie wiedzą, że znalazła miłość na parkingu szkolnym, czyli Alexa Changa, ojca Suni i męża Jeng. Najwyraźniej woli biel. Ale nie jest to problem dla Perry'ego Undergarda, ojca Cootera, którego żona Diana odeszła, kiedy uświadomiła sobie, że nie musi być workiem treningowym. Niestety zapomniała zabrać ze sobą Cootera. To prawdopodobnie jego jedyny posiłek w ciągu dnia. A Jan Singleton? Matka czwórki, żona Dave'a, prawie co rano jest pijana. Ale Dave, prezes Rady Szkoły, chroni jej reputację. Kto jeszcze? Chyba nie wszyscy tu są tak źli. Masz rację. Ale za każdym razem, gdy widzę któreś z nich, to boleśnie przypomina mi, jak bardzo schrzaniłem własne, żałosne życie. To czemu tu jesteś? Poza pensją? Czemu to robisz? Bo ona by chciała tu być. Kim ona jest? Avy, moja żona. Była nauczycielką? Jest. Przepraszam. Jaką klasę uczy? Teraz żadną, dlatego ją ze sobą przynoszę. Nie nadążam. Jest z nami teraz. To na żywo? Tak, jesteśmy na 24-godzinnym wideoczacie. Cały czas? Kiedy tylko się da. Skąd to umiesz? W poprzednim życiu byłem architektem danych w mediach, czyli po prostu geekiem. Ona nas słyszy?
Jak to osoba w śpiączce. To jest... no nie wiem. Dziwne. Rozumiemy to, prawda, Avi? Uprzedzam, Earl jest trochę wyjątkowy. Bo przecież reszta dnia była taka normalna. Panie Ambrose. Earl, gdzie jesteś? Spokojnie. To tylko panki albo narkomani. Mógł ich pan zabić. Jeszcze nikogo nigdy nie trafiłem. Chociaż dzięki Burtonowi jestem coraz bliżej. Zrobiliśmy wymianę. Dlatego tu jesteśmy. Potrzebujemy okna. Masz jakieś na stanie? Pewnie tak. Poszukajcie. Tylko Bert, ciebie nie znam. Tu są. Strzelał pan bez okularów? Tylko z bliska kiepsko widzę. Zapamiętam. Coś jest z tobą nie tak. Czuję to. Wie pan, jak oczarować kobietę? Używałaś przemysłowej suszarki. Przypuszczam, że twoja jest zepsuta. To tani środek dezynfekcyjny z pralni. Zostawia osad, ale ci nie zaszkodzi. Dobrze wiedzieć, że jestem zdrowa, choć śmierdzę. To pocieszające, prawda? Znalazłem. Ile jestem winna? Pewnie masz uszkodzony zapłonnik albo bezpiecznik termiczny. W suszarce. Jeśli ją naprawię, stawiasz mi obiad przez tydzień. Mam dość gotowania. Jeśli nie, rozbiorę ją na części i będziemy kwita. Brzmi dobrze. W porządku? Tak. Dzięki, Earl. Mogę ją pozdrowić? Inaczej byłaby rozczarowana. Miło panią widzieć. I proszę się nie martwić, ona nie ma przy pani szans. Wspomniałeś mu o mnie? Dlaczego? Nie wiem. Jak go poznałeś? Jeśli przeraża cię moje stałe połączenie z żoną w śpiączce, to chyba nie jesteś gotowa na tę historię. Nie przeraża mnie to. No dobra, może trochę. Zgoda, bardzo. Ale przez ostatnie 2 lata sama przerażałam mnóstwo ludzi, więc miło dla odmiany być po drugiej stronie. To nie jest przyjemna historia. Rzadko takie są. Musisz wiedzieć, że Avi nie jest tylko nauczycielką. Co jeszcze robi? To nie chodzi o to, co robi, ale kim jest. Kim?
Żarówką. Żarówką? Taką, która rozświetla cały pokój swoją obecnością. Na przykład, zanim się pobraliśmy, dałem jej intercyzę. Ona dała mi książkę Harold i fioletowa kredka. Książkę dla dzieci? Skąd mam wiedzieć? Nigdy jej nie czytałem. Ona też nigdy nie czytała mojej intercyzy, więc... Obraziła się? Przytuliła mnie. Powiedziała, że nigdzie się nie wybiera, ale jeśli tego potrzebuje, to w porządku. Więc zanim usłyszysz resztę historii, musisz to wiedzieć. Jest żarówką. Właśnie. 5 lat po ślubie postanawiam zrzucić bombę. Chcę odejść. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie muszę. Jestem architektem danych. Zbieram informacje, oceniam je i wyciągam wnioski. To był mój wniosek. Wręczyłem jej kartkę. 2-tygodniowe wypowiedzenie, jakbym dostał lepszą ofertę. Nie płakała, nie krzyczała. Zapytała tylko, a co z naszą obietnicą? Co z dopóki śmierć nas nie rozłączy? Przypomniałem jej, że pisaliśmy własne przysięgi, a tego nie było w mojej. Następnego dnia wstałem normalnie, żeby pójść do pracy. Ale tam nie dotarłem i już tam nie wróciłem. Nazwali to niedoszłym powieszeniem. Niestety dla Evi samobójstwo było jedną z niewielu rzeczy, które jej nie wychodziły. Lekarze zapewniali, że nie cierpi. Odpowiedź brzmi nie. Nie, nie zostawiła listu. Nie chciałam pytać, bo powód jest oczywisty? Obwinić dupka? Ma sens, rozumiem. Ale szczerze mówiąc, nie wydawała się wściekła. Raczej po prostu rozczarowana mną. To zwykle gorsze. I wtedy mnie olśniło. Ewelin nie zostawiła listu, bo już go napisała. Złożyła przysięgę. Dopóki śmierć nas nie rozłączy? Tak. A skoro odchodziłem... Ciągle myślałem, kto tak robi? Tylko po to, by dotrzymać słowa? Aż mnie olśniło. Evi nie umarła, więc nie jesteśmy rozłączeni. Mam jeszcze czas, by uczynić jej przysięgę moją własną. Jak gówniane by to nie było. Więc sprzedałem udziały, rzuciłem pracę i teraz robię to. Hej, F. Jestem tu z naszą nową znajomą Jill. Możesz się przywitać. A potem kiedyś musiałem naprawić drzwi garażowe i tak pojawił się Earl. Wiesz, że to nie twoja wina, prawda? Prawda? Byłeś dupkiem, to fakt. Ale ludzie muszą radzić sobie z dupkami codziennie i nie próbują odebrać sobie życia. Coś ci powiem. Weź ją do domu, wysłuchaj jej wersji. A jutro przyjdziesz i powiesz mi, co myślisz. Czemu miałabym przyjść? Pomożesz mi naprawić okno.
Mam spotkania, rutynę. Świetnie. Navy ucieszy odmiana. Cholera. Rozumiesz, prawda? Uwierz mi, z ludźmi radzę sobie lepiej. Za tym pewnie nie tęsknisz. Przepraszam, to było nie na miejscu. Jest piękny, prawda? Nie rozumiem, jak mógł po prostu zniknąć. Bez urazy, ale wolałabym mieć go w śpiączce niż wcale. Tylko żeby go zobaczyć, usłyszeć jego oddech, poczuć jego puls, wiedzieć, że żyje. Wiesz, że wciąż żyjesz? Żałujesz swojej decyzji? Ja żałuję, że wybrałam Jennifer. Już wcześniej się nim zajmowała. Jak mogła być taka głupia? Nieodpowiedzialna. Tak, wiem, miała 13 lat, ale kiedyś ludzie się w tym wieku pobierali. Jak trudne mogło być zajmowanie się dzieckiem przez kilka minut? Potrafisz słuchać. Zrobisz coś dla mnie? Jeśli jesteś poza swoim ciałem, poszukaj go, proszę. Powiedz mu, że wszystko zostało takie samo i wciąż czekam. I będę czekać.
Nie może pani z tym wejść. Pozwoliłem sobie wejść, tacy jak ja to potrafią. Suszarka wymaga więcej pracy, więc zabrałem ją do naprawy, Earl. Niech zgadnę, nie potrzebowałeś mojej pomocy. Szczerze? Chciałem przerwy. Kogoś, kto spędzi czas z Avi i zna całą historię. Dzięki. Podobał ci się babski czas? Rozmawiałyście o dziewczyńskich sprawach? Wydawało się, że rozumiała. Skoro już tu jesteś, czas jechać. Dokąd? Earl dzwonił. Chodzi o suszarkę. Kazał przywieźć ciebie i mój samochód. W porządku? Chyba tak, o ile nie zajmie to za długo. Co to jest? Przesyłka. Mogę to zrobić później. Jedźmy. Co to właściwie jest? Prowadzenie złomowiska nie było pierwszym biznesem Earla. Skupu złomu. Przepraszam, skupu złomu. Zacznijmy. Powierzmy Majtaga miłosierdziu Boga. Przepraszam. Dziękujemy za tę suszarkę. Dziękujemy Bogu, że nam ją dał. Powierzamy więc jej ciało ziemi. Ziemia do ziemi, popiół do popiołu, proch do prochu. Z nadzieją, że nie doświadczy zmartwychwstania do życia wiecznego. Amen. Nie dało się jej uratować, co? Nie, pogodziła się z losem. Nadszedł jej czas. Ucieszy cię, że oddała swoje organy. Naprawdę? Tak jest. Najprawdopodobniej uratowała życie 3 innym suszarkom. Przestaniesz się śmiać, jak dowiesz się, że zarobiłem na niej tyle, że spłaciło twój dług z nawiązką. Z nawiązką? Gratulacje. Jesteś właścicielką nowej, używanej suszarki. Dziękuję, Earl. Jest stara, ale działa dobrze. Dbałem o nią. Wygląda na to, że prawie skończył. Przykro mi z powodu twojej straty. To tylko suszarka. Innej straty. Co czujesz, Earl? Tutaj.
Masz w sobie melancholię. Czy Barton? Zauważyłem to wcześniej, ale uznałem, że lepiej o tym nie wspominać, zanim się lepiej poznamy. Zazwyczaj, gdy ktoś dźwiga taki ciężar przez długi czas, oznacza to, że czuje, że powinien był zrobić więcej. A to z kolei sugeruje, że już coś zrobił i teraz obwinia się za efekty. Nie wiem, co się stało, to nie moja sprawa. Ale i tak jest mi przykro. Co tam, Eve? Zgadzam się. Co? Ivy mówi, że widać, że naprawdę kochałaś tę suszarkę. Podłączę ją i będzie po sprawie. Nie musisz tego robić dzisiaj. Wolę od razu. Ale najpierw muszę zawieźć przesyłkę, to zajmie chwilę. W porządku? Dobrze? Tak. Zaraz wrócę. Poczekaj tutaj, dobrze? To twoja dostawa? Czy to twoja dostawa? Tak. Może powinniśmy jechać. Naprawdę powinniśmy jechać. Jestem gotowy. Mieliśmy jechać. Zrób coś dla mnie. Kiedy powiem teraz, podłącz to. Co? Tutaj. W porządku. Teraz. O co chodzi? Teraz. Co ty robisz? Czas jechać. Co to było? To była kawaleria. Cholera. Spokojnie, spokojnie. Ta ciężarówka była już rozbita, a wciąż działa świetnie. Nie martwię się o nią. Słuchaj, rozumiem. Jesteś wkurzona. Zadam ci jedno pytanie. Czy uważasz, że to pomogło? W czym? Naszej parze z pralni. Ona dostaje łomot, pewnie nie pierwszy raz, a teraz wszyscy wiedzą. Mogłeś mnie spytać. Powiedziałem ci, że mam dostawę, zgodziłaś się. Mogłeś być bardziej precyzyjny. Gdzie to postawić? Wsadź sobie w dupę. Pytałem o suszarkę. Wiem. Dobrze. To sam znajdę miejsce. Nie.
Robimy zupę? Rozumiem twój punkt widzenia. Zawsze masz rację, ale Boże. Nie lubisz być rycerzem, rozumiem. Ale naprawdę myślałem, że mogłoby ci się to spodobać. Co? Robienie różnicy. To zrobiliśmy? Myślę, że tak. Jesteś taki zadowolony z siebie. Czy to nie było trochę ryzykowne? Czy powinienem był zapytać cię o pozwolenie? Na pewno nie. Wtedy miałabym wybór. Nie zamierzam przepraszać za zrobienie czegoś dobrego. Powtarzaj to sobie dalej. A ty dalej wmawiaj sobie, że to wina 13-latki. Co powiedziałeś? Że może powinnaś przestać obwiniać 13-latkę. Skąd to wiesz? Co? Nigdy ci o tym nie mówiłam. Mówiłaś. Pamiętasz? Póki śmierć nas nie rozłączy. Obserwowałeś mnie? Nie, spędzałem czas z moją żoną. Nie mogę w to uwierzyć. To twój problem. Ciągle coś mówię, a ty nie słuchasz. O czym ty mówisz? Jesteśmy na 24-godzinnym wideoczacie cały czas, kiedy tylko się da. Musisz już iść. Jesteś zła, że wiem o 13-latce. W porządku. Ale nadal nie odpowiedziałaś na pytanie. Dlaczego ciągle obwiniasz 13-latkę, jakby była odpowiedzialna za zniknięcie twojego syna? Miała 13 lat. To był najlepszy plan, jaki miałaś? Myślisz, że jak ona się z tym czuje? Będzie nosić ten ciężar. Pójdzie na bal maturalny z piętnem na piersi. Jaki wybór jej wtedy dałaś? Jill? Earl? Słyszałem, że miałaś problemy z instalacją. Pomyślałem, że pomogę. Jak będziesz to robić za darmo, to zbankrutujesz. I tak robię to głównie dla kontaktu z ludźmi. To dobre podejście. Może zrobić różnicę. Pytasz, czy chcę o tym porozmawiać? To by sugerowało konwersację. Pytam, czy chcesz coś wyznać. Słucham? Jedyni ludzie, których znam, noszący te same ubrania codziennie, to więźniowie i ty. Porównujesz mnie do pierwsi mają coś, co muszą z siebie wyrzucić. Więc możemy przypuszczać, że drudzy również. Miałam to na sobie w dniu, gdy Holden zniknął. Chcę mieć pewność, że mnie rozpozna, kiedy wróci. Jestem pewien, że to ma jakiś sens w twojej głowie. Ale mimo to pytanie pozostaje. Co musisz wyznać? Nie zamierzam. Co robisz? Usiądź. Co? Usiądź. Kiedy ostatnio się spowiadałaś? Nie zamierzam tego robić. Kiedy? Nigdy. Doskonale. Zaczynaj. Co?
Twój synek zaginął, a oboje wiemy, że to nie wina 13-latki. Wiesz o niej? Rozniosło się. Skoro to nie jej wina, to czyja? Ojciec Holdena i ja nigdy nie byliśmy razem. Holden nigdy go nawet nie spotkał. Powiedz to. Czasami zabierałam Holdena do parku. Poznaliśmy tam kilka rodzin. Czasem chciałam pobiegać. Pytałam, czy mogę go z nimi zostawić. Ale tak naprawdę nie biegałam. Słyszałeś to? Co? Coś usłyszałam. Jennifer? Był tu. Co? Był tu, a potem nagle zniknął. Jak to zniknął? Nie ma go. Czy ktoś widział małego chłopca? 6 lat, w niebieskiej koszulce. Widzieliście małego chłopca, 6-letniego? Gdzie on był? Gdzie on jest, Jennifer? Myśl. Gdzie on jest? Myśl. Czy ktoś widział mojego syna? Miał niebieską koszulkę i... Holden. Próbowałam być ostrożna, naprawdę. Byłam taka samotna. Ale on po prostu zniknął. Czas, żebym się odwdzięczył. Mam coś, co chciałbym ci pokazać. To Karl. Niemiec, który wyemigrował do Stanów. Szybko zdobył sławę, gdy opublikowano zdjęcia, na których podnosi ogromny blok skalny. Ludzie byli zdumieni. Nazywali go najsilniejszym człowiekiem na świecie. Z dumą odpowiadał: każdy nosi to, co jest mu przeznaczone. Każdy nosi to, co jest mu przeznaczone. To miejsce stało się atrakcją turystyczną, kamieniołomem Karla.
Ludzie próbowali na próżno powtórzyć jego wyczyn. Aż pewnego dnia mała Tammy z Kansas była w pobliżu na pikniku z rodzicami. W rzeczach swojej mamy natrafiła na zdjęcie Karla. Wykrzyknęła: co w tym trudnego, mogę to zrobić. I okazało się, że miała rację. Karl nie był najsilniejszym człowiekiem na świecie. 10-letnia dziewczynka dorównała mu w sile. Ale to był blef. Nikt nie był superbohaterem. To historia o perspektywie. Burton ma rację. Czasem wcale nie słuchasz. To nie historia o perspektywie, a o ciężarze. O tym, że każdy niesie tylko to, co jest mu przeznaczone. W tym Karl miał rację. On nie podnosił skały, tylko siebie. Tammy pokazała nam, że nasz ciężar często wydaje nam się ciężarem świata. W takich chwilach najprostszą strategią jest po prostu odpuścić. Czyli mam być jak Tammy? Nie chodzi o to, by stać się kimś, kim nie jesteś, ale o to, by stać się kimś, kim jesteś. Niby kim? Śmiertelnikiem. Człowiekiem. Myślisz, że skoro nie możesz obwiniać 13-latki, to wszystko musi spaść na ciebie. Ale pomijasz jeden ważny fakt. Jaki? Na świecie jest zło, które czasem kradnie i nie chce oddać. Czy Holden wróci do domu? To jest w rękach Boga. Może już z nim jest, ale to nie twoja wina. Możesz płakać, żałować, wyznać winy, ale jeśli zrobisz więcej, wtedy zło dostanie 2 życia za cenę jednego. To co mam zrobić? Tammy powiedziałaby ci, że robisz to właśnie teraz. Holden, nie wiem, czy jeszcze tam jesteś, ale wiedz, że zawsze będziesz mile widziany w domu. Wszystko się zmieni, na pewno ja również. Ale bez względu na to, jak dziwne to będzie, obiecuję, że znajdziemy sposób. Bo jestem twoją matką i kocham cię. Przesłane. Zaczynajmy. Poczekaj. Ivy chciałaby w tym uczestniczyć.
Żegnamy się z kiepskiej jakości arkuszem tektury. Nie jest prawdziwy. Nie ma tchu ani duszy, ale dobrze nam służył. Będzie nam cię brakować. Żegnaj, dzielna repliko. Oby inni odważnie podążali za twoją formą. Myślę, że ty powinieneś to dać. Kiedy Earl, Avi i ja zastanawialiśmy się, co byłoby odpowiednie na tę okazję, byliśmy jednogłośni. Mam otworzyć? Proszę. Nie musieliście. Mamy dość oglądania tego smutnego, znoszonego stroju, który nosisz codziennie. Powinieneś wrócić do bycia księdzem. Jesteś w tym naprawdę dobry. Nie, dzięki. Odkryłem, że mogę być bardziej pomocny poza kościołem. Mogę cię prosić o przysługę? Chcesz zbić kolejne okno? Chciałabym poznać Avi. Czy mogę wyjść sama? Tylko na chwilę. Avi, miło cię wreszcie poznać. Chciałam ci podziękować, choć wiem, że może to brzmieć dziwnie. Czy udało ci się znaleźć Holdena tam, gdzie jesteś? Nawet jeśli to nie sądzę, byś mogła mi odpowiedzieć. Zamiast tego mam inne pytanie, prośbę. Powiedziałaś kiedyś Bertonowi, że nigdzie się nie wybierasz, że jeśli czegoś będzie potrzebował, to w porządku. Ale co jeśli potrzebuje, byś poszła gdzieś indziej? Czy wtedy też będzie to w porządku? Jill, przestań. Proszę cię, żebyś odpuściła. Pozwoliła Bertonowi odejść. Obie wiemy, że nadszedł czas, by się pożegnać. Nie słuchaj jej. Avi, spójrz na mnie. Posłuchaj. Nie jesteś ciężarem, rozumiesz? Nie jesteś. Jesteś światłem. Moim światłem. Zostań tak długo, jak chcesz. Będę tutaj.
Czyli ty możesz mi mówić, jak mam żyć, ale ja tobie już nie? To nie to samo. Czemu? Nie każdy ból jest taki sam. Co to niby znaczy? Czasem ból niszczy, ale czasem jest też użyteczny. Jeśli trzymasz rękę nad palnikiem, to cię poparzy. Ale ból uczy cię, żeby tego więcej nie robić. Doceniam to, co próbowałaś zrobić, ale to nie jest moja pokuta. A co to jest? Choć to poplątane, uratowała mnie próba Avi. I nie chcę o tym zapomnieć. Bo będzie kolejna Jill, a potem następna, z historiami równie niszczącymi jak twoja. A może razem z Avi będziemy mogli pomóc? Chcę pomagać. Lubię to. Więc kiedy to się dla ciebie skończy? Ona da mi znać. Póki śmierć was nie rozłączy? Jeśli będzie mnie chciała tak długo. Wszystko gotowe? Tak. Dobrze, będziemy go doglądać. Wiesz, że nie potrzebuję tego, aby wejść. Na jak długo? 2 tygodnie. Więcej moja siostra mnie nie zniesie. Wiem, co czuję. Już ruszasz? Jeszcze jeden przystanek, ale tak. Tak. Czy Heather jest w domu? Spodziewa się pani? Nie, ale jestem znajomą. Jest na tyłach domu. W porządku, pójdę tamtędy. Mamo, patrz. Heather? Cześć, Jill. Chciałabym, żebyś poznała Katie. Miło cię poznać, Katie. Rozmyty krąg.
Reżyseria? Scenariusz? Zdjęcia? Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.